Okej, mój plan był bardzo prosty. Wyrobić się z budową łódki w 9 miesięcy, tak żeby zwodować ją jeszcze przed końcem lata i uciec z Europy przed nadchodzącą zimą, mrozami i sztormami. A potem udać się w jakieś fajne, ciepłe miejsce, gdzie w towarzystwie delfinów będę kąpał się w słońcu i sączył sobie frappuccino w cieniu kołyszących się palm. To był bardzo dobry plan. Tylko że nie wypalił. Łódkę skończyłem chwilę przed Bożym Narodzeniem, także wypłynąłem chwilę po, 28 grudnia. Chociaż nie była jeszcze wtedy gotowa. Zresztą kilka tygodni później w Kilonii też jeszcze nie była gotowa i później w Holandii też nie. I jak wypływałem na Ocean Atlantycki, to też było parę rzeczy do zrobienia. I myślę, że nigdy nie będzie gotowa. Ale pływała. I to było najważniejsze. I płynę przed siebie na północ. Dzisiaj mam nadzieję do Świnoujścia, natomiast jutro mam fajny wiatr, żeby skoczyć do Sassnitz, czyli do Niemiec. Cisza. Z Polski wypłynąłem w Nowy Rok, żegnany przez Witowo Radio, które zna chyba każdy, kto pływał po Bałtyku. A jeżeli ktoś nie zdążył poznać, no to zdaje się, że nie będzie miał już okazji. Zamilknie nogami. Zimą wieje zazwyczaj nieco mocniej i to z kierunku, w którym płynąłem. Dlatego zamiast płynąć do Sassnitz i walczyć z przeciwną falą na otwartym morzu, ja czmychnąłem sobie po osłoniętych i opustoszałych wodach niemieckich. Że po tym pustym porcie nikogo nie ma. Nie ma komu zapłacić, co akurat może nie jest tak bolesne, ale nie ma komu otworzyć mi toalety, coś jest nieco gorsze. Dzisiaj jest wielki dzień, czy raczej Wielka Noc. I za chwilę płyniemy przez pełne morza. Z Niemiec do Danii. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Jest okej. Łódka bardzo dobrze się sprawuje. Co chwilę wstaję i zrywam się, jak słyszę jakiś nowy dźwięk, którego jeszcze nie znam i sprawdzam, czy to bezpieczny dźwięk. Na zewnątrz jest strasznie zimno, więc tutaj sobie odpaliłem Webasto i grzeję się, a wychodzę powiedzmy raz na 10 minut, żeby zobaczyć, co się dzieje. Szafka próbuje się Dobra, lecę tam. Z każdą minutą powinno być coraz lepiej, a nie jest. Ja mam wrażenie, że jest coraz gorzej. W tej cieśninie, którą płynę, rozbudowała się strasznie nieprzyjemna fala i cały czas kadłub tak tłucze i do tego zaczął mi dymić, znaczy nie zaczął, dymił jakiś czas, ale teraz pod te fale po prostu tak dymi, że a jak ten silnik, a jak on mi się na przykład tam się wyłączy, to mnie zepnie na te p***lone skały i to będzie koniec całej podróży tutaj w Danii. Nigdzie mnie nie zepchnęło, ale z silnikiem rzeczywiście nie było najlepiej. Na szczęście miałem jeszcze żagle. Mogłem więcej wykorzystać, żeby przemieścić się gdzieś, gdzie naprawa nie będzie kosztowała tyle co nowy silnik. Czyli z powrotem do Niemiec. Jeszcze tylko krótka wizyta komitetu powitalnego i mogłem udać się do swojego nowego domu. I zostać tam znacznie dłużej niż planowałem. Ale nie byłem jedyny. The name of this place is Schwentineflotte, Yeah. and in Kiel there's a river that's with the name of Schwentine, Okay. and those people they lived on that river on their boats. Niektórzy od 25 lat. Jussi przypłynął tutaj z Finlandii i planował zostać kilka miesięcy. A siedzi już 4. rok. But this is a really nice place in the summer. It's swimming, parties, making food, music, and yeah.
Jak widzicie, zimą też nie było najgorzej. I to nawet nie dlatego, że była gitara, imprezy i własnoręcznie zbudowana sauna. Tylko dlatego, że pomimo różnicy wieku, różnych zawodów i narodowości, stworzyli rodzinę, która potrafi pięknie razem żyć i wspierać się, i to zupełnie bezinteresownie. A nawet przygarnia takie przybłędy jak ja. No właśnie wyszedł mechanik i udało się wymienić kolektor i nie puszcza już do środka spalin, co jest super, ale okazało się, że czujnik poziomu paliwa puszcza teraz olej, więc nigdy stąd nie wypłynę. O nie! And they love Nie no, bez jaj, w końcu musiałem wypłynąć. Ale wiecie, jeżeli ja znalazłem tak niesamowite miejsce z tak fantastycznymi ludźmi, tak blisko domu... Hello, Polish people, I am the German Ernie. No właśnie. To aż strach pomyśleć, co tam się jeszcze czai za horyzontem. Na przykład moja własna głupota. Jestem idiotą. Ale po kolei. Z Bałtyku na Morze Północne można przejść kanałem Kilońskim, co bardzo skraca drogę, ale... Nieduży ruch, skok, pełno statków, wszyscy chcą przejść na drugą stronę. Do tego przemieszczać się można było tylko na silniku i tylko w dzień, a zatrzymywać w nielicznych miejscach, co wymagało dobrego planowania, a to z kolei nie było moją mocną stroną. Spóźniłem się dosłownie pół godziny i teraz będę musiał się pierdzielić z tym silnym wiatrem. Pół godziny! Pół godziny wcześniej wstać, pół godziny wcześniej wypłynąć. Nie byłoby problemu. To czego próbowałem uniknąć? To znaczy tak mi się wtedy wydawało, ale tak naprawdę próbowałem uniknąć tego. Lało tak mocno, że nie wiedziałem dokąd płynę. Chociaż tak naprawdę nie płynąłem nigdzie, bo przy tej sile wiatru to praktycznie stałem w miejscu. I kiedy pomyślałem sobie, że gorzej już być nie może, wyłączył mi się silnik. I to jest jeden z tych nielicznych przypadków, w których łódka przegrywa z kamperem. Jeżeli w kamperze wysiądzie silnik, no to po prostu stajesz na poboczu i zastanawiasz się, co dalej zrobić. Łódka natomiast zaczyna żyć własnym życiem, co w tym przypadku oznaczało dryfowanie na skałę albo na pływające tutaj nadal tankowce. Jednym słowem, nie było za kolorowo. Pomyślałem sobie wtedy, że to koniec i że jedyne rozwiązanie to rzucić stery, zamknąć oczy i czekać na to, co się wydarzy. Ale przecież nie bardzo by mi to pomogło, prawda? Dlatego wziąłem się w garść, postawiłem foka tak, żeby zyskać prędkość i jakąś sterowność i zacząłem wzywać pomocy. Pomoc nadeszła bardzo szybko. Nawet nieco za szybko. Oczywiście już po pierwszym zdarzeniu przypomniałem sobie wszystkie momenty, w których kleiłem łódkę w nieodpowiedniej temperaturze. No ale też starałem się nie myśleć o tym do momentu, w którym w miarę bezpiecznie znalazłem się przy brzegu. Co? No i przegrałem wyścig, huragan przedwcześniej, zawiało, walnęło mi gradem, nie wiedziałem, co się dzieje. 2 razy p***liśmy w ten holownik cały. Chodzę w środku, nie widzę żadnych uszkodzeń, nic chyba nie pękło. Dobra, żyjemy, łódka jest chyba cała. Muszę zobaczyć, co się stało z silnikiem. Silnik po prostu nagle przestał pracować silnik. Mam pewne podejrzenie, chyba wiem, co to jest, ale to trzeba jeszcze sprawdzić. No okej, no to 2 rzeczy miałem już ustalone.
Teraz pozostało wziąć się za naprawę tej, na którą miałem jakikolwiek wpływ. Generalnie na nawinięte rzeczy na śrubę też jesteśmy przygotowani. Ale nie będzie to przyjemne. Nice. Bardzo przyjemnie tutaj. Oto sprawca. Oto sprawca całego zamieszania. Ja pierdzielę. Oczywiście okazało się później, że lina wyciągnęła wał, tak więc musiałem pluskać się w tej wodzie jeszcze przez kolejny dzień. Ale może przestańmy już użalać się nad sobą. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło i wszystko udało się naprawić, dzięki czemu mogłem wypłynąć na wody Morza Północnego. Aż zaczynał się marzec 2020 roku, Jakby sytuacja się nieco pogarsza. no to i w zupełnie nową rzeczywistość. No idealnie. It's the end of the world as we